Dzisiaj rozpoczynamy serię filmów z Tajlandii. Do granicy ruszamy z Kambodży, a konkretnie z wyspy Korong, na której spędziliśmy ostatnie kilka dni. Od 6:30 jesteśmy już na nogach i do pokonania mamy niecałe 400 km. Celem jest kolejna wyspa Koh Kan w Tajlandii. Planu jednak nie udaje nam się zrealizować. Nie zostaliśmy wpuszczeni na autostradę, spowalniał nas deszcz, no i znaleźliśmy plantację palmową, którą pamiętała Hania z samotnej wyprawy motocyklowej przez Azję w 2012 roku. Spędziliśmy też masę czasu na granicy z powodu, który w Europie byłby nie do pomyślenia. Zobaczcie, jak ostatecznie zmieniliśmy nasze plany. Tu Hania i Jacek. Od ponad 2 lat w motocyklowej podróży przez Europę i Azję, z Polski do Malezji. Jedziemy głównie OFF-em i bocznymi drogami przez kraje tak egzotyczne jak Iran, Pakistan, Indie i Chiny. Będziemy jechać jeszcze długo, bo naszym celem jest podróż dookoła świata. Zaraz dowiemy się, jak nazywa się jaszczurka, która siedzi tutaj na znaku. Taka oto. What is name? Chinh chục. Chinh chục. Cinkciąg. Okay. Cinkciąg. Chinh chục. No więc to jest Cinkciąg. เข็มวัวเดียนเนี่ยจิงจ๊ะไทยแลนด์เนี่ยจิ้งจก Okay, thank ไท you. ยแลนด์จ้ะ Stop, okej, stop. Like they said, I have motorbike. They said, yeah. To za chwilę nam tu zejdzie, dlatego że biuro ubezpieczeń jest zamknięte. Od 1 maja, czyli od 3 dni temu, zmieniły się przepisy. Nie można już kupić online ubezpieczenia. Więc Można, ale nie w tej Można? agencji, w której kupowaliśmy. no tak, ale dostaliśmy informację, że tutaj na miejscu możemy od 2 agencji kupić, ale okazuje się, że są zamknięte. Więc no nic, zobaczymy, co się wydarzy. Jestem dobrej myśli. No więc trochę sobie już pobiegaliśmy pomiędzy urzędami. Z jednej strony ulicy na drugą. Jeden przekazuje nas drugiemu. Najpierw byliśmy u szefa policji, który zadzwonił po gościa od ubezpieczeń, którego podobno ubłagał. Gość od ubezpieczeń przyjechał motorkiem i powiedział, że on nie może na motorbajki wystawiać. Przyprowadził nas do głównego urzędu celnego, gdzie oficer celny uważa, że nie możemy wjechać 2 motocyklami zarejestrowanymi na jedną osobę do Tajlandii. 1 osoba, 1 motocykl. Tamten od ubezpieczeń jeszcze nas zabrał do 7-Eleven. Tam się okazało, że nie możemy kupić ubezpieczenia, nie będąc obywatelem Tajlandii. Więc wylądowaliśmy tutaj. Gość od ubezpieczeń, który specjalnie dla nas przyjechał, po prostu po angielsku się urodził, jak tylko wszyscy byliśmy zajęci patrzeniem dokumentów. Było to przeurocze. To się dzieje. On był tak koło mojego buta, mniej więcej. No to czarne, oni chyba jedzą czarne skorpiony. No co, no, Coś zasuwa, znaczy nagle skorpion. no duża mrówka. Posłuchajcie, chciałam trochę więcej dramy wprowadzić tutaj, ale aktualnie jestem chyba szczęśliwa i zadowolona. Mamy niewątpliwe szczęście do granic, mianowicie do przechodzenia ich w ciągu kilku, co najmniej godzin. Byliśmy na granicy o 5. Jest 10:30, ale przeszliśmy tą granicę, więc chyba jesteśmy do przodu. Pewnie, że jesteśmy do przodu, ale otarliśmy się o nocowanie na granicy. I co tam się działo? Co tam się działo? Ile tam było biegania od budki do budki?
i dzięki temu takiej współpracy mogliśmy pobiegać od okienka do okienka i dosłownie weszliśmy 5 po 22. Wszystko się udało. I teraz jesteśmy pod 7-Eleven. Zrobiliśmy sobie zakupy. Nasze ulubione jedzenie, którego dawno nie było, czyli sushi z 7-Eleven. A ja mam jeszcze trójkącik taki. Zamierzamy sobie tutaj spożyć to sushi. W międzyczasie znajdziemy jakiś nocleg. Także mówimy Wam live every day i wrócimy do Was jutro. Pozdrawiamy z ulicy z Tajlandii. Wszystkiego dobrego. Dziś wiemy, że nastąpił koniec pewnej ery overlandingu w Tajlandii. Nasze motocykle, jako jedne z ostatnich, wjechały do kraju z dokumentem Temporary Import Permit, ważnym przez 2 miesiące. Nie zapłaciliśmy za niego ani dolara. Otrzymaliśmy prawo do użytkowania własnego pojazdu na terenie Tajlandii przez 60 dni, z możliwością przedłużenia tego okresu. Od 2016 roku funkcjonuje prawo mówiące o tym, że prywatne zagraniczne pojazdy, samochody i motocykle, ale nie kampery, mogą wjechać do Tajlandii tylko posiadając Foreign Vehicle Permit. To dokument, o który trzeba aplikować do Departamentu Transportu Drogowego za pomocą licencjonowanej agencji turystycznej. Potem trzeba czekać na rozpatrzenie sprawy. Minimum 5 dni. Permit dla motocykla kosztuje 200 batów, ale cały proces jego uzyskania, opłaty dla agencji, ubezpieczenia, opieka przewodnika, co najmniej 7 tysięcy. Obowiązek posiadania FVP długo nie był egzekwowany. Celnicy na granicach nadal wystawiali TIP po staremu i o FVP nikt nie pytał. Jednak pod koniec 2024 roku coś się zmieniło. Granice z Malezją, Laosem, Kambodżą jedna po drugiej zaczęły wymagać FVP. Obecnie na każdej tajskiej granicy jest ono konieczne. To oznacza, że nie wjedziecie do Tajlandii kamperem, bo FVP z założenia jest tylko dla osobówek i motocykli. Musicie liczyć się też ze sporym wydatkiem. Dla motocykla niedawno było to 250 do 300 dolarów. No i będziecie mogli podróżować po Tajlandii tylko przez 30 dni. Hejka, 4 maja. Jesteśmy blisko granicy, w pierwszym miejscu, które sobie na wszelki wypadek znaleźliśmy. Tutaj są wojskowe wręcz bungalowy. Miejsce lata swojej świetności już ma za sobą. Jest, Jest zielono. jest zielono. Jest zielono, mamy tutaj palmę owocującą, tu też jakieś drzewo owocuje, a Sea View, byłam sprawdzić rano, czy jest Sea View, ale ścieżka do Sea View zarosła, a chyba się nie specjalnie tym przejęłam, bo dzisiaj jedziemy wzdłuż linii brzegowej, także Sea View będziemy mieli dość. No i dzisiaj nie wiemy, gdzie dojedziemy. Pozostawiliśmy sobie taki otwarty plan, więc gdzie dojedziemy, tam dojedziemy. Miejsca kolejnego będziemy szukać po drodze. A pamiętaj, ruch lewostronny mamy z powrotem. Dzień dobry Tajlandio, dzień dobry, pierwszy dniu naszego drugiego pobytu w Taju. Dzień dobry, dobrze wyprofilowane winkle. Dzień dobry, równe drogi. Dzień dobry, Pad Thaju. Chwilę zajęło nam znalezienie miejsca na śniadanie i jego zamówienie. Bariera językowa jest duża, ale zaglądanie w garnki i pokazywanie palcem rozwiązuje problem. Turyści z Europy bardzo rzadko zapuszczają się w te rejony, więc oferta dostosowana jest do mieszkańców. Odwiedzamy szybko najwęższy punkt Tajlandii i jedziemy dalej. Na tym etapie zdecydowaliśmy, że odpuszczamy wyspę, szukamy miejsca do pracy bez rozpraszaczy i kierujemy się przez Pattaję do Bangkoku. Czekają pilne projekty, a w Bangkoku serwis motocykli i stomatolog. Tak wygląda prawidłowe holowanie motka przez innego motka. Jak widać, można to robić nawet w klapkach. Trzeba się wykazać przy tym pewną dozą precyzji w wybieraniu toru jazdy. I idzie całkiem sprawnie, nawet można pogadać. Can we pay by card? No. Co to jest kod? Powiedz mi. A to jest tak zwana ciekawa sprawa. To nie jest kolejka górska? Popatrz, To wagoniki. możliwe. To możliwe, ale dlaczego one tam się znajdują? Może To nie kiedyś wiem. tutaj na górę była jakaś, wiesz, jakieś wózki.
Tu dwa typy domów tutaj były. Nowe wille malutkie i takie całkiem zaniedbane starsze domy. Albo jeszcze drewniaki, ale bardzo dużo było śmieci. Przy tych starszych domach zawsze jest dużo śmieci. I jest takie wrażenie nieporządku. A tu jakaś świątynia z wielką wieżą, ale też opuszczona. Groby. Pijemy sobie kawkę na nabrzeżu, na bardzo, bardzo długiej, piaszczystej plaży, pełnej szczęśliwych Tajów. Tajowie kąpią się zawsze w ubraniu. Nie ma tutaj jednej osoby w bikini. Jechaliśmy wzdłuż wybrzeża, przyglądając się, jak żyją ludzie i szukając miejsca, w którym możemy zatrzymać się na parę dni i popracować. Niestety ośrodki były albo porzucone, albo w budowie. Potrzebowaliśmy przyzwoitych warunków bytowych, sklepu i jedzenia w pobliżu. Pełny zestaw plażowy, rozrywkowy. Drugi raz mówisz, że to widzisz? Tak, taką dużą wieżę. Bo to jest komin, na pewno. Tak, krematorium. Piec. Jest piec. Pilnuje go pies. O, jakoś tak straszno się zrobiło od razu, nie? To znowu wiemy coś więcej. Hamujemy tutaj po lewej, chowamy się. Bo jest szopka, tak? Tak, jest no szopka. wiesz, popatrz jak leje. O rany. No wysuszyliśmy się dzisiaj, nie? Myślę, że to ciężko odparujemy, bo już przemokliśmy, pogryzły nas komary. Spędziliśmy pod wiatą dobrą godzinę. Nie jesteśmy wcale bliżej. Ale dobra wiadomość jest taka, że obecnie mamy w miarę okno pogodowe. Pada mniej. Jest 19:20. Dotarliśmy do punktu, gdzie miał być nocleg. Okazało się, że to był nieprawdziwy nocleg, dlatego że domków po prostu nie ma. No a przy okazji okazało się, że jest jakieś święto. Dzisiaj jest niedziela, ale jutro jest poniedziałek, jest święto. No i tak się święta połączyły. W każdym razie jesteśmy bez noclegu, podobno wszystko jest tutaj zajęte. Nie mamy zbyt dużej szansy na to, żebyśmy znaleźli fajne miejsce od tak. Właśnie szukam tutaj czegoś. Znaleźliśmy na bookingu Watong Beach Resort. Jest jakiś okrągły budynek, podobno pokoje przestronne, 18 opinii. Tylko na czym polega dziwność tego tematu? Otóż nie ma go na Google, nie ma go na mapach. Spróbujemy pojechać tam i zobaczyć, czy jest. Podobna historia była z tymi bungalowami, do których tu przyjechaliśmy. Były na bookingu, nie było ich na Google, na Google Mapsie. Przyjechaliśmy, nie było w rzeczywistości budynków. Ciekawe, czy to jest kolejny scam, który występuje w aplikacji Booking, czy o co tu chodzi? Jedziemy sprawdzić. We are looking for this place. O! Jadi ni. Sabaydi. Family. Sleep? Room? Room? Okay, you have? One room, 3 nights. 3 nights. Today, tomorrow, day after tomorrow. Tak bardziej nowocześnie, jest większe łóżko i może bardziej nowocześnie urządzone, ale na zewnątrz nie ma nic, nie? How much? Baht?
800 baht. No i okazuje się, że to nie jest latarnia morska, tylko to jest jakiś budynek, który w ten sposób został zaprojektowany, że w przedniej części jest półokrągły, a poza tym beton, beton, beton. No więc co, wracamy do tamtego domku, nie? Ciekawa sytuacja, dlatego że się zapytaliśmy o Wangtong. Pani powiedziała, że Wangtong, ale to nie jest Wangtong, ale to nie szkodzi. Generalnie chodzi nam o znalezienie domku. I żeby był fajny. Free coffee, okay. And Wi-Fi? Internet, Wi-Fi available? You have? Popatrz na pokoju, do środka. A jest tu klima? Co? Jest tu klima? Coś jest tam. Jest klima. Working? TV no. Wi-Fi. W tym wakacyjnym domku spędziliśmy 2 tygodnie, patrząc przede wszystkim w ekrany komputerów. Na jedzenie wychodziliśmy do 3 czynnych restauracji, a po zakupy na lokalny targ i do 7-Eleven. Na plaży byliśmy właściwie tylko raz na spacerze i kilka razy na treningach rano. Choć plaża jest długa, a widok piękny, próżno tu szukać leżaków i parasoli. Jest za to dużo śmieci i widać rury odprowadzające ścieki. Środek i tak jest rozwiązany ściek ze środka. Śmierdzi tutaj naprawdę mocno. Zupełnie inaczej spędzamy czas w kurortach. My się opalamy i kąpiemy, a oni bardzo rzadko wchodzą do wody i stronią od słońca. Plaża więc służy głównie do zrobienia zdjęcia o zachodzie, a wakacyjne życie rozpoczyna się po zmroku przy zastawionych stołach. I choć ludzie są tu bardzo mili, to zdecydowanie nie są to plaże dla farangów. Ja jestem ciekawa jeszcze, czy to są krewetki, czy to coś innego jest. Sabaidi, what is this? Kung. Kum. Obrazkami, nie? A, pokaże mi. Krewetka. Okej. Thank you. No. Ciągnie się dosłownie jak silikon. A tu jest jeszcze płynny. Wiesz Nie, co, ten woda płyn jest to na jest tym. deszcz według mnie. Tak. A mleczko widać jak ścieka po drzewie. No.
historia Pattaji jest bardzo ciekawa, dlatego że to była miejscowość, której właściwie do lat 50. jeszcze nie było. W latach 60. podczas wojny wietnamskiej do tej wsi rybackiej wtedy przyjeżdżali żołnierze amerykańscy walczący na froncie na tygodniowe lub dwutygodniowe wakacje. No i miejscowość rozrosła się, wyrosła na seksturystyce i na odpoczynku żołnierzy i utrzymaniu ich morale na wysokim poziomie. Podobno ostatnio ta miejscowość zmienia się w taki sposób, że coraz więcej stawia się na turystykę rodzinną i coraz więcej przyjeżdża też tajskich turystów, chińskich turystów, a Europejczyków coraz mniej. Natomiast stereotyp dalej jest taki, że to jest miejscowość dla podstarzałych Europejczyków, którzy przyjeżdżają tutaj głównie poszukać sobie żony albo przynajmniej kochanki na jakiś czas. Jacek mi obiecał, że tutaj gdzieś Budda będzie figura, ale Buddy nie ma. Natomiast przez przypadek chyba trafiliśmy w najpiękniejsze miejsce na zachód słońca w Pattai. Przynajmniej miejsce z dobrym widokiem. Jesteśmy z tyłu napisu Pattaja, czerwonego napisu, który jest przy porcie. I za nami jest port, za nami jest marina i za nami jest piękny krajobraz blokowisk i apartamentowców Pattai. Kolacja na deptaku z lokalnych budek. Pięknie tutaj jest. Takie naprawdę świeże owoce morza. Mamy zamówione ośmiorniczki i jeszcze wzięliśmy ostrygi. Nie zdecydowaliśmy się na żywe ośmiornice, takie krojone bezpośrednio pod sos, ale zachód słońca jest ładny i mamy stolik. To jest klasyka, ostryga na lodzie. Muszę przyznać, ale nie próbowałam jeszcze ostrygi. Ja też pierwszy raz ich próbuję. Myślę, że to są najdelikatniejsze owoce morza, jak ja. Nie dziwię się, że ludzie to lubią. Ja też lubię. Do Bangkoku zostało nam 100 km. Zrobiło się ciemno, ale nie rozpaczaliśmy z tego powodu. Oddalaliśmy się już od zatoki i jechaliśmy w stronę megamiasta. Lubię Bangkok i okolice. Choć jazda z powodu tłoku i hałasu jest męcząca, to samo miasto nocą wygląda pięknie i ma niepowtarzalny klimat. A teraz kolejna ciekawostka. W Tajlandii również nie wolno wjeżdżać motocyklami na autostrady. Niestety oznakowanie nie jest jasne i nawet ustawienie w nawigacji unikaj autostrad nie zawsze jest skuteczne. Raz kierowca służb skierował nas pod prąd, abyśmy mogli się wydostać, a za innym razem musieliśmy zostać odprowadzeni. Ściągnęli nas na bok w tej chwili, no i mamy czekać, ale nie wiem na co. Pani wzięła, zrobiła zdjęcia. Nie wiem właściwie, co się wydarzy dalej. Nie mam pojęcia. Dziwna zupełnie historia. Co ciekawe, na drogę wjechaliśmy normalnie z jakiejś przełączki i to nie była jakaś historia, że coś jest, że coś było zabronione albo informacja, że jest jakikolwiek highway. Nie było nic, po prostu nagle nic tego nizowego wjechaliśmy na górę, koniec. Więc jesteśmy. O, chyba mamy jakiegoś pilota tutaj. To jeszcze, żeby był jakikolwiek znak, który o tym mówi, żeby nie wjechać na autostradę. Okej. Chodź, jedziemy.
Podróżujemy dla siebie, ale filmy tworzymy dla Ciebie. Sami. Jeśli jesteś w tym miejscu, to znaczy, że film Ci się spodobał lub śpisz. Tak czy tak, subskrybuj, komentuj, zostaw ślad. Bez tego prawdopodobnie widziałeś nas ostatni raz. Algorytm już o to zadba. Film powstał przy wsparciu patronów. Serdecznie dziękujemy za energię i Waszą kasę.